Jakiś czas temu mogliście obejrzeć na moim kanale unboxing właśnie tego filtra. Klar EX1500 od firmy Hapet. Teraz pozwólcie, że powiem jego najważniejsze cechy. Oczywiście filtracja. Tutaj nie ma nic nowego. Następnie możemy podłączyć tutaj grzałkę i to uwaga, niededykowaną specjalnie do filtra z grzałką. Możesz włożyć tutaj grzałkę każdą, która będzie pasować do tego filtra. Zasady gry zmienia podłączenie CO2 prosto do filtra. To nowość. I powiem Wam, że to wszystko wygląda na papierze naprawdę dobrze. Ale trzeba to przetestować. Pacjentem testowym będzie moje akwarium konkursowe, które widzicie tutaj z mojej prawej strony, a z Waszej lewej. W tym filmie pokażę Wam, jak będę uzbrajał ten filtr, pokażę, jakich mediów filtracyjnych do tego filtra użyję, a na koniec, uwaga, pokuszę się o taką małą recenzję po 3 miesiącach użytkowania tego filtra. W tym momencie jest start, będę użytkował ten filtr 3 miesiące i pojawi się na koniec moja opinia na temat tego filtra, który naprawdę zapowiada się ciekawie. Jak będzie? Sami zobaczcie. Zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Na samym początku chciałbym podziękować mojemu niezastąpionemu koledze Krystianowi za pomoc przy realizacji tego materiału oraz za pomoc w zrobieniu zdjęcia konkursowego. Jeszcze raz, Lucjan, wielkie dzięki. Fajnie mieć obok siebie kogoś, kto dzieli tę samą pasję i na kogo można zawsze liczyć. Ok, każdą operację zaczynamy od oczywiście otwarcia pacjenta, więc i z tym filtrem postępujemy dokładnie tak samo. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć unboxingu, to dobra chwila, żeby sprawdzić, co skrywa to pudełko. No właśnie, przy okazji wspomnianego rozpakunku i pierwszej prezentacji tego filtra wspomniałem już, że do tej pory nie trafił mi się model, w którym zdecydowałbym się pozostawić fabryczne media filtracyjne. Ale tym razem nie będzie inaczej. Dla wszystkich, którzy oglądali tamten materiał, nie będzie zaskoczeniem, że do zasypania tego filtra ponownie wykorzystam sprawdzone media firmy Aquaspecto, tym razem BioRings. Według mnie to naprawdę świetne media filtracyjne. Można powiedzieć, że to taka bardziej budżetowa alternatywa dla Sera Siporax. Zanim jednak trafią do koszy, warto je dokładnie przepłukać, żeby cały pył nie trafił do naszego dopieszczonego, wymuskanego akwarium. Wypłukane ringi pakujemy do koszy i całość prezentuje się właśnie tak. Dorzućmy jeszcze Aquaspecto Pure Max. Do obu tych mediów filtracyjnych nagrałem już osobne materiały, więc jeśli macie ochotę dowiedzieć się o nich czegoś więcej, bez problemu znajdziecie te filmy na moim kanale. Oczywiście Pure Max też przepłukujemy i trafia prosto do koszy filtracyjnych. Do każdego biologicznie nowego filtra zawsze dodaję Arca Gel Filter, czyli bakterie startowe wspomagające rozruch biologii. To preparat, który skutecznie przyspiesza proces dojrzewania biologicznego filtra i pomaga szybciej ustabilizować jego pracę. Kiedy wszystko jest już odpowiednio ułożone, zalewamy filtr wodą prosto z akwarium. Nawet w przypadku nowego filtra zawsze staram się sprawdzić stan i jakość uszczelki pod głowicą.
Następnie aplikuję na nią JBL Silicone Spray zgodnie z zasadą strzeżonego Pan Bóg strzeże. To naprawdę świetny preparat i mogę go każdemu polecić. Ostatnio jeden z moich bardziej wysłużonych filtrów zaczął delikatnie przepuszczać wodę. Otworzyłem go i spryskałem uszczelkę właśnie specyfikiem JBL i problem zniknął. Naprawdę fajna sprawa, warto o tym pomyśleć. Oczywiście taki sposób pomoże głównie przy drobnych nieszczelnościach, ale nawet przy nowej uszczelce warto zastosować taki środek profilaktycznie. Następnie z zaleceniami producenta montujemy grzałkę w specjalnie przygotowanym do tego otworze w filtrze. Montujemy to chyba tutaj za mocne słowo, po prostu wkładamy grzałkę do otworu, nie zapominając o uszczelce. Bardzo prosta czynność. Całość zamykamy i następnie przechodzimy do montażu silikonowych przewodów, czyli wlotu i wylotu filtra. Po wszystkich pracach po zmontowaniu całości filtr prezentuje się właśnie tak. Tak wygląda wylot filtra w akwarium. Można tu zauważyć drobne pęcherzyki dwutlenku węgla. I jak patrzę na to, moim zdaniem nie rozbija on tak gazu skutecznie jak dedykowane dyfuzory narurowe. Ale trzeba dać mu szansę. Na razie zostawiamy to w takiej konfiguracji na około 3 miesiące. Oczywiście w tym materiale zmontuję to w jednym kawałku i za chwilę usłyszycie moją recenzję na temat tego filtra. Mówię recenzję, chociaż w zasadzie nie czuję się żadnym recenzentem, po prostu powiem moją opinię na temat tego filtra. Dokładnie 3 miesiące temu pierwszy raz mogliście zobaczyć ten filtr na moim kanale. To nowość firmy Hapet i według mnie te 3 miesiące jest zupełnie wystarczającym czasem na to, żeby powiedzieć Wam, co o tym sprzęcie sądzę. Ale pozwólcie, że zanim do tego przejdziemy, ostateczny, krótki test dźwiękowy. Niestety nie mam jakiegoś profesjonalnego sprzętu, którym mógłbym zmierzyć głośność, ale posłuchajcie chwilę, zaraz usłyszycie, jak ten filtr działa. W momencie, kiedy nie jest podłączone CO2 do tego filtra, filtr działa stosunkowo cicho. Kiedy podłączymy CO2, słychać właśnie tego typu dźwięki. W pokoju akwarystycznym, takim jak mój, to nie jest jakiś problem, ale osobiście nie wyobrażam sobie, gdybym na przykład wieczorową porą, kiedy jest naprawdę cicho w domu, zarzucił sobie jakiś film do obejrzenia, a tam gdzieś spod szafki dobiegałyby mnie takie odgłosy. Może to komuś przeszkadzać, może to nie przeszkadzać. Mówię Wam, że z czymś takim musicie się liczyć, że się spotkacie przy tym filtrze. Teraz ogólne podsumowanie całego filtra i powiem Wam, co o tym sądzę. Teraz wrzucam dla Was kilka ujęć z mojego akwarium i jak obiecałem na początku filmu, choć w filmie minęło kilka sekund, w rzeczywistości minęły 3 miesiące. Moim zdaniem w filtracji absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowania. Po 3 miesiącach pracy muszę przyznać, że tutaj nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń. Brak przecieków, brak problemów technicznych, wszystko działa stabilnie. Trudno się do czegokolwiek przyczepić. Sama wydajność filtra jest w porządku, ale jak już kilka osób zauważyło, przy unboxingu w nowoczesnej filtracji akwarystycznej praktycznie niezbędny jest prefiltr. I faktycznie tego mi tutaj brakuje.
Po 3 miesiącach użytkowania zauważyłem delikatny spadek przepływu wynikający z zapchania się filtra zanieczyszczeniami. Widać, że ten filtr już nie ma takiego wigoru jak na początku. Prefiltr rozwiązuje ten problem bardzo skutecznie, łatwo się go czyści, nie trzeba otwierać głównej jednostki, a to z kolei ogranicza ryzyko awarii całego systemu. Kwestia głośności też była już wcześniej poruszana, ale warto o tym jeszcze raz powiedzieć. Bez podłączonego CO2 filtr pracuje naprawdę cicho. Natomiast po podłączeniu dwutlenku węgla pojawiają się wyraźne odgłosy, coś w rodzaju chlupania lub pluskania. W osobnym pokoju, na przykład akwarystycznym, nie będzie to stanowiło żadnego problemu, ale w salonie wieczorową porą może być już słyszalne. Według mnie samo rozpuszczanie CO2 również nie jest tak efektywne jak w przypadku dedykowanych mikserów, co przekłada się na nieco większe zużycie gazu. System ogrzewania z wbudowaną grzałką działa bez zarzutu, brak przecieków, wszystko stabilnie i zgodnie z oczekiwaniami. No i teraz na koniec warto zadać pytanie, czy ten filtr jest dla Ciebie? Ale na to pytanie każdy akwarysta musi odpowiedzieć sam. To ciekawa propozycja i alternatywa dla droższych rozwiązań tego typu, choć ja osobiście nie oszczędzam na filtracji. Ale z drugiej strony wszyscy w filtracji najbardziej obawiamy się przecieków, a tutaj w tym przypadku nie było kompletnie żadnych problemów. I właśnie w tym filtrze największą zaletą pozostaje bezpieczeństwo, które stoi tutaj na wysokim poziomie, reszta ma swoje plusy i minusy. Decyzję pozostawiam Wam. Czy oferta Hapet trafi w Wasze potrzeby, musicie ocenić sami. A czy ten kanał jest dla Was? Decyduje, jak zwykle, subskrypcja. Jeśli film się podobał, zostaw kciuk w górę i komentarz. Dajcie znać, czy używacie tego filtra i jakie są Wasze doświadczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do widzenia Państwu.